Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Kropka nad i. A powiem Wam coś, co mi się kiedyś zdarzyło. Z bajarką wybrałem się na południe Królestwa Bajek. A tam było wielkie miasto kamperów. Słuchajcie, tak było ich dużo, że postanowiłem porozmawiać z tymi osobami, które tam stacjonowały. Pomyślałem, bajarka od czasu do czasu mówiła o tym, że chce zobaczyć to miasto kamperów, więc może porozmawiamy. I przechadzaliśmy się tak, patrząc, z kim by tu zagadać. Naraz stanął przed nami taki wspaniały mężczyzna. Widać taki zadbany, urodziwy. Kamper jego wyglądał cudownie. I zaczęliśmy rozmawiać. Gdy tak rozmawiamy, on nam wyjaśnia wszystko to, co jest istotą tego, dlaczego on podróżuje kamperem. Naraz na kamperze zobaczyliśmy siedzącego człowieka. Nogami tak majtał, ale był takich jakichś olbrzymich rozmiarów. Takiego dużego człowieka nigdy żeśmy z bajarką byli bez widzenia. No i gdy ten człowiek, który z nami rozmawiał, a był taki swojak, tacy jak my, rozumieliśmy się na jednej fali, spojrzał w tym samym kierunku, co my, powiedział: czy wy widzicie to, co ja? A co ty widzisz? No siedzi jakiś człowiek olbrzymich rozmiarów, majta nogami. To jednak, bez tego, że to Fata Morgana, to faktycznie on też to widzi. I tak po chwili swojak zapytał: ktoś ty? No bo siedział ten ktoś na jego kamperze. A ten, co siedział na kamperze, mówi: jestem Bogiem. Bóg na kamperze? Macha nogami? No tak, przybyłem do was. No ale po co? Zapytał swojak. A ja, jako ten bajarz, stałem, jakby mnie zamurowało. Z bajarką się to samo stało. Swojak rozmawiał. Bóg w którymś momencie mówi: no rozmawiacie o wszystkim. A może by tak porozmawiać o Bogu? O Bogu? Zapytał swojak. O Bogu rozmawiać? Dlaczego? No wiecie, kochani, jeśli rozmawiacie o Bogu, to wypowiadacie określone słowa, które mają znaczenie i te słowa w istocie przeradzają się w spełnienie. Przecież marzycie. No pewno, swojak rzekł, że marzycie, i wtedy dostałem głos. Wrócił mi głos w końcu. I zapytałem: Boże, czy to naprawdę trzeba o Tobie rozmawiać? No oczywiście, jeśli odwiedzacie kogokolwiek, czy to miasto kamperów, czy kogoś w gościnie, to przynajmniej jedno pytanie trzeba, żeby padło. Jakie? Czy możemy porozmawiać o Bogu? I ci oczywiście powiedzą, że tak. No tak, powiedzą, że tak, jak będą chcieli, a jak będą ateistami, to bez możliwości. To prawda, rzekł Bóg, ale trzeba rozmawiać o Bogu. No tak, słyszałem, co Bóg powiedział do swojaka, że gdy rozmawia się o Bogu, to słowa dostają światło życia, znaczenie im jest nadawane, znaczenie przychodzi i wtedy finalizacja
od marzenia do spełnienia. Ale zastanawiam się, to ma prawo być wstydliwy temat, rzekłem do Boga. Bo praktycznie to była prawda. Jak tu rozmawiać o Bogu? A w ogóle o Bogu to się rozmawia, ale w miejscach takich intymnych, samemu ze sobą. Pyta się Boga, rozmawia z Bogiem, ale tak ze swojakiem, którego raptem poznałem 5 minut temu, no może 10. Bóg się uśmiechnął. Z każdym trzeba rozmawiać o Bogu. Przecież życzysz każdemu spełnienia marzenia. No tak, w sumie tak. No ale tak delikatnie, skradając się trochę z tym pytaniem, zapytałem Boga, czy mogę o Bogu rozmawiać od czasu do czasu? A Bóg spojrzał na mnie i zaśmiał się. Rozmawiaj, kiedy chcesz, ale zawsze pytaj, w jakimkolwiek jesteś towarzystwie, czy możemy porozmawiać o Bogu w świetle tego, by twoje marzenie się spełniło w życiu i żebyś dał radę w tym, o co ci chodzi? To jeszcze chodzi o to, żeby dać radę w tym, żeby to marzenie doszło do spełnienia i żeby można się spełnić. No, to już mnie Bóg przekonał. Zawsze będę zadawał takie pytanie. W każdym towarzystwie, rzekłem. To dobrze, rzekł Bóg. Ale Boże, czy możesz mi powiedzieć, dlaczego jesteś taki wielki i takie masz nogi duże i w ogóle jesteś takich olbrzymich rozmiarów i machałeś tymi nogami? A Bóg na to: mogę być taki, jaki chcę. Ale żebyście mogli mnie zobaczyć na tym kamperze, przybrałem taką wielkość. No bo dzięki temu, żeście mnie razem ze swojakiem zauważyli. I w pewnym momencie Bajarka trąciła mnie w ramię. To wspaniały czas. Już dawno chciałam ci, Bajarzu, powiedzieć, rzekła, że od czasu do czasu trzeba wszędzie tam, gdzie odwiedzamy różne miejsca, pytać, czy możemy porozmawiać o Bogu. A dzisiaj się dowiedzieliśmy, dlaczego warto. Oj tak, moja kochana, i objąłem Bajarkę. Zawsze mówisz prawdę. Dziękuję, że to powiedziałaś. Proszę, rzekła Bajarka. I wtedy swojaka zapytałem, czy możemy porozmawiać o Bogu? Oczywiście. I widać było, że serce mu zmiękło. Uśmiechnął się. Już był całkiem inny swojak. Taki swój swojak. Chociaż swojak też był swój, ale taki całkiem inny. Naprawdę. I tak mi blisko się do niego zrobiło i nawet dystans zmniejszyłem. Swojak, widząc moje zachowanie, ale też pewno swoje czuł, rzekł: zapraszam cię na herbatę. Jak się domyślacie, rozmowa się toczyła do wieczora. Warto rozmawiać o Bogu, bo do dzisiaj czuję w sercu duchowym taką miłość, prawdziwą miłość do swojaka. A serce fizyczne mi mówi, to było cudowne spotkanie, które zapamiętam do końca życia.
I dlatego też wam podpowiadam. Pytajcie, zadawajcie to pytanie, rozmawiajcie o Bogu, a wszystko po to i dlatego, żeby tej osobie spełniło się w życiu to, o czym marzyła i by dała radę w tej drodze do spełnienia. Taką moc ma rozmowa o Bogu. Dziękuję. Cześć wam.